Cześć widzowie, witajcie w kolejnym materiale. Ostatnio mam taki czas, że dosyć mocno eksperymentuję i zainteresował mnie temat generowania chmur. Na ekranie teraz widzicie generator chmur, który zbudowałem sobie w Embergenie. W zasadzie nie ma tu nic skomplikowanego. Mamy po prostu symulację, która generuje density, czyli dym, i całą resztę, czyli kształt chmur, uzyskujemy tutaj dzięki noise'om oraz colliderowi, na który został narzucony również noise, i dzięki temu udało mi się uzyskać generator, który tworzy dosyć ciekawy wygląd, ale po prostu zobaczcie sami. Mamy tutaj początkową fazę, w której powstaje nasze density i zaczynają być nałożone na nie ruchy poprzez właśnie noizy. I właśnie dochodzimy do końca generowania, zaraz nasza symulacja się zatrzyma i uzyskaliśmy taki oto ostateczny efekt. Myślę, że prezentuje się to całkiem nieźle. Oczywiście można tutaj podbić rozdzielczość całego efektu, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, ale nie robiłem tego, gdyż strasznie obciąża to kompa i wolałem na czas nagrywania zdropić trochę rozdzielczości. I teraz pokażę wam ostatnią rzecz, która jest najfajniejsza w całym tym generatorze. Gdy sobie klikniemy zakładkę Randomize, mamy tutaj wszystkie opcje randomizowania, gdyż Embergen ma właśnie taką fajną funkcję, że jak sobie klikniecie na przykład symulację, macie tutaj na przykład Flame Intensity, taki atrybut, który możecie kontrolować. Jeżeli przytrzymacie sobie Shift i Ctrl i klikniecie sobie w to kółeczko, to pojawi wam się taka kostka i to znaczy, że efekt zostaje zrandomizowany. Gdy wejdziecie sobie w Randomize zakładkę, zobaczycie, że pojawiło się nam nasze Flame Intensity. I tutaj możemy określić sobie przedział, w jakim ma być generowana ta wartość. I gdy klikniemy Randomize All, bądź po prostu tutaj tą ikonę, wtedy tylko zrandomizujemy ten jeden atrybut, to uzyskamy randomowy efekt. I co jest w tym takiego potężnego? Już wam pokazuję. Tylko dobra, stąd się nie da, wywalmy to sobie. Co jest w tym takiego potężnego? Potężne jest to, że teraz mogę sobie kliknąć Randomize All, wcisnąć R, żeby zresetować moją symulację. I jak widzicie, efekt jest zupełnie inny. Mam totalnie inny układ chmur. I po prostu z każdą generacją będzie to wyglądało inaczej. W zakładce Shading mogę sobie dodatkowo modyfikować tutaj ten efekt. Macie zakładkę Smoke Density i teraz gdy zwiększę sobie tutaj tą liczbę, wytnę konkretne elementy, uzyskując na przykład taki właśnie efekt delikatnych chmur na czystym niebie. Albo mogę zdropić całkowicie i uzyskam gęstsze chmury. I fajną właśnie sprawą jest też to, że mogę to wyrenderować jako flipbooka, czyli po prostu proste tekstury i na przykład puścić je za pomocą Niagry w Unrealu, albo mogę wyeksportować jako VDB i pokażę wam dzisiaj, jak właśnie za pomocą tego drugiego sposobu skorzystać sobie z takich chmur w Unrealu. Jesteśmy już w silniku. Pierwszą rzeczą, którą musicie sobie zrobić, no to oczywiście musicie importować VDB do Unreala. Tak się prezentują pliki, które sobie wyeksportowałem. Mamy tutaj 180 klatek. Aby je wrzucić, musicie po prostu kliknąć prawy przycisk myszy w Content Drawer, kliknąć Import i wybrać po prostu pierwszy plik. Istotne jest to, żeby zwrócić uwagę, że Unreal wykrył wam całą sekwencję. Jak widzicie, mamy tutaj found 180 files, czyli mamy całą sekwencję, a nie tylko pojedynczą klatkę. Teraz nie musimy tu już nic zmieniać, klikamy po prostu import i cały proces się rozpoczyna. Od razu ostrzegam, że trochę to może trwać w zależności od tego, jak długa jest wasza sekwencja i jak mocno zupscalowaliście jakość, czyli to, o czym mówiłem wcześniej w Embergenie, że ten efekt można skalować, można podbijać mu rozdzielczość. Gdy już to mamy, pojawia nam się taki oto plik i aby go użyć, musimy najpierw kliknąć na Settings, upewnić się, że mamy włączone Show Engine Content i Show Plugin Content, kliknąć sobie folder Engine, wpisać sobie sparse
Material. Macie tutaj Sparse Volume Material. Ja sobie go po prostu przeciągnąłem i skopiowałem do mojego folderu Cloud. I tutaj po prostu utworzyłem z niego Material Instance. I gdy już to macie, klikacie na ikonkę plusika u góry. Wpisujecie Heterogeneous Volume i przeciągacie sobie do levelu. Teraz musicie kliknąć sobie na waszą instancję. Tutaj macie kilka opcji modyfikowania tego materiału, ale najważniejsze, musicie sobie wrzucić tutaj wasze VDB, waszą teksturę, kliknąć zapisz i teraz taki oto materiał wrzucamy sobie w nasze volume w panelu Details, w zakładce właśnie material, klikamy i pojawił nam się nasz efekt. Ale jak widzicie, nie wygląda on do końca tak samo. Najpierw kliknijmy sobie może tak, aby po prostu sobie zwiększyć ten nasz efekt. I teraz, aby wszystko po prostu dobrze wyglądało, musimy skorzystać sobie z konsoli i przygotowałem sobie tutaj mały preset kilku komend, które po prostu sprawiają, że nasze VDB zaczynają wyglądać o wiele lepiej. Teraz pokrótce je sobie omówmy. Pierwsze, Heterogeneous Volume, ono jest jako defaultowo na 1, więc w zasadzie jego akurat nie musicie dodawać. Ta opcja w ogóle pozwala wam korzystać z VDB w Unrealu. Heterogeneous Volume Indirect Lighting, ona akurat jako domyślnie jest na 0 i właśnie macie taki ten dziwny, ciemny look, gdyż domyślnie w Unrealu VDB nie reaguje na światło. Nie wchodzi w nim po prostu w interakcję, więc musicie sobie kliknąć na 1, aby wasze światło mogło wpływać po prostu na wasz efekt i wyglądało to lepiej i bardziej naturalnie. Kolejne dwie opcje macie Frustum Grid Shading Rate i Ortho Grid Shading Rate. One domyślnie są na 4 i nie widać tutaj zbyt wielkiej różnicy, przynajmniej w tym efekcie, ale po prostu ustawienie tej opcji na 1 jest to rekomendowana wartość bezpośrednio przez Epica w dokumentacji. Pozwala osiągnąć lepszy render, lepszy look i właśnie wartości 1 są proponowane jako te wartości związane z jakością kinową. Kolejna opcja, Max Trace Distance, to jest dosyć istotne, gdyż domyślnie jest tutaj 3000. Teraz się w ogóle coś zbugowało, bo nie powinno tak być. Ale ogólnie rzecz biorąc, domyślna wartość jest na, przepraszam, nie 3000, a 30 000. Jest to po prostu odległość, z jaką będzie zanikał ten wasz efekt, czyli takie po prostu LOD dla tego efektu. I jeżeli nie podbijecie tej wartości, no to będziecie doświadczać właśnie zanikania efektu. Kolejna opcja, Heterogeneous Volume Shadow Resolution. Po prostu podbijamy jakość cieni, ona domyślnie jest na 512. Dałem tutaj 2048 i to też jest rekomendowana wartość przez Epica do zastosowań właśnie do cinematików po prostu, żeby osiągnąć jakość kinową. No i Path Tracing, on od nie pamiętam której wersji silnika jest już domyślnie włączony, więc też tego nie musicie tu używać, kiedyś trzeba było to osobno włączyć, teraz jest to domyślnie, więc jeżeli chcecie korzystać z Path Tracingu, możecie. Jedyny minus takiego rozwiązania, dlatego zapisałem sobie ten preset tutaj tych komend, jest taki, że po prostu nie zapisuje się to wraz z projektem. Przy każdym restarcie silnika musicie te komendy wbijać od nowa. Tak to się prezentuje, moi drodzy. Możemy zobaczyć, jak na jakości cinematic będzie to wyglądało. Już widzę, że jest dużo lepiej. Mamy po prostu kozacko wyglądające chmury. Mamy tutaj oczywiście statyczny efekt, możecie taki chcieć uzyskać, ale możemy też włączyć naszą animację. Moja, jak widzicie, jest bardzo krótka, gdyż nagrałem tylko końcówkę formowania się tych chmur. Później, jak widzieliście, cały efekt sfrizowałem i dlatego tak to wygląda. Dodatkowo mam tu jakiś
błąd przy ostatnich klatkach, ale oczywiście mógłbym wyrenderować o wiele dłuższą, bardziej wyanimowaną sekwencję, jeżeli taką bym chciał, ale właśnie problem z takimi sekwencjami jest taki, że ciężko je zlupować i musiałbym się tu po prostu zastanowić, w jaki sposób miałbym ukryć to zapętlanie, aby właśnie nie było jakiegoś wybicia z imersji, że nagle chmury przesuwają się, a później przeskakują i pojawiają się w innym miejscu. Ale całe clue jest takie, że możecie sobie to wyanimować i tak będzie to bardzo dobrze wyglądało. Na dzisiaj to tyle, moi drodzy, chciałem się z wami tym podzielić. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam do pozostawienia łapy w górę oraz subskrybowania mojego kanału. Wbijajcie również na Discorda. W opisie tego filmu znajduje się link do serwisu Buy Me a Coffee, możecie tam wspierać moją twórczość. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć!